Dzień dobry, witamy Was dzisiaj z Natnidy. Dzisiaj sobie przyjechaliśmy, będziemy sobie biwakować cały weekend. W tym weekendzie skupiamy się na to, żeby jednak zrobić ten weekend gastronomiczny. Ja osobiście dużo w życiu gotowałem. Ciekawe rzeczy zobaczycie, jakie można ugotować w naprawdę prosty sposób, zrobić w ogóle w prosty sposób. A my będziemy się tutaj napawać widokami i tym miejscem, które znamy. Jest nam bardzo bliskie, ponieważ Nida jest takim miejscem, gdzie nie ma ludzi. Więc tutaj często, gęsto staramy się wracać z różnych powodów, ale przede wszystkim dlatego, żeby się odstresować i usłyszeć to, co jest tutaj w okolicy, a nie tylko zgiełk, samochody i inne osoby. No to jedziemy sobie, zaczniemy, ponieważ jesteśmy głodni. Zaczynamy sobie od grilla. Mamy sobie tutaj grilla od Oflandera. Zaraz zobaczcie, jak fajnie i sympatycznie się sprzęcior rozkłada. Jak widzicie, nie raz, nie dwa, nie trzy jest używane. Bardzo fajnie i prosto można go ogarnąć. Przede wszystkim dlatego go używamy, bo jest to bezpieczne dla nas. Nawet jak sobie zostawimy gdzieś tam żar czy coś na noc, to on nam raczej nic się z nim nie stanie, ze względu na to, że pod spodem jest płyta stalowa, która temu zabezpiecza. Jest normalne palenisko i do tego mamy kratkę. O, tutaj mamy folię, ale mamy do tego kratkę, którą kładziemy na razie obok, żeby rozpalić, oraz mamy ruszt. I będziemy testować to rozwiązanie z Lidla. Dzisiaj zakupione pod wpływem impulsu. Zobaczymy, jak to wygląda. Zrobimy sobie klasyczny, magiczny unboxing. Ponoć jest to płyta żeliwna do grillowania. No i mamy taką płytę. Z jednej strony, jak widzicie, jest gładka, z takim odpływem sobie tutaj na tłuszcz, a z drugiej strony jest karbowana, czyli na mięsko, na jakieś tego typu rzeczy. Zobaczymy. Waży, nie wiem, ze 3 kg? Kurde, ciężko powiedzieć. Ma wymiar 50 na 23 i teoretycznie 1,4 cm grubości. To bym powiedział, że będzie pasować jak ulał, ale raczej ją położymy na kratce. A zobaczcie dalej. Na razie zajmiemy się rozpalaniem. Zaczynamy od rozpalania drewnem. Bierzemy sobie, mamy taki magazynek u nas w naszej dziupli. Ja do rozpalania zazwyczaj sobie układam taki stosik w kratkę. Dlaczego piła ręczna jest lepsza od akumulatorowej? Bo nie potrzebuje baterii, a tnie równie szybko. Teraz zobaczcie sami, o ile mój pies nie zapieprzy mi kawałka. Jak szybko jesteś w stanie uciąć kawałek. Tylko trzeba jeszcze umieć ciąć. I wcale nie musisz się z tym długo pieprzyć. Wiadomo, że tamtą wygodniej i tak dalej, ale to działa w każdych warunkach. Dobra, to teraz się zajmijmy bułeczkami. Zrobimy taką awangardę co do podpłomyków. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Gotowanie z Lidlem, czyli mąka z Lidla, drożdże z Lidla, woda z Lidla, przyprawy może nie z Lidla, jest też nie z Lidla. Dzisiaj zrobimy podpłomyki, albo spróbujemy zrobić, zobaczymy, jak ten temat wyjdzie. Biorę michę, wsypuję, nalewam trochę wody, zobaczymy, jak się ciasto wyrobi. Biorę trochę oliwy
Troszeczkę dosłownie. Generalnie oryginalne podpłomyki, no to masz tylko wodę, mąkę i w zasadzie może szczyptę soli. Ja troszeczkę drożdży, szczyptę soli dla smaku, szczyptę cukru dla pożywki dla drożdży i to wszystko teraz wymieszać, zobaczyć w jakiej konsystencji to wyjdzie. Coś nam urosło niedużo, ale tak, dzielimy to na 4 części. Takie małe placki na próbę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Płyta, z tego co widzę, to już jest nagrzana. Skrapiamy delikatnie oliwą. Pod spodem się pali. Spróbujemy pierwszego. To teraz robimy jedno z bardziej fancy dań ostatnich lat, czyli szparagi z boczkiem. Tam podpłomyki nam już się kończą, więc zawiniemy sobie 3-4. Myślę, że 4 takie. Raz, 2, 3, 4. I je będziemy sobie grillować. No i teraz wszystkie lądują szybciuteńko na grillu, lekko oliwy, fantastycznie rozpalone i startujemy. A teraz mamy gwóźdź programu, czyli steka. Odkrajamy elementy włókniste, które trochę nam będą przeszkadzać. Ona generalnie, jeżeli chodzi o jedzenie, to z nami nie ma źle. A tu idzie drugi. Widzicie, mega soczysta, bardzo ładnie się kroi. To aż wypływa, jest naprawdę super. Tu są jeszcze szparagi. Boczek ze szparag został w środku, dlatego tak to podzieliłem, ze względu na to, żeby się jeszcze troszeczkę dogrillowały. Posiłek pierwszy już zjedzony. Cały dzień się pobyczyliśmy. Dla niektórych to jest temat nie do pomyślenia, dla nas jest to chyba w tym momencie bardzo potrzebne. Jak widzicie, fantastyczna sceneria. Nic nie trzeba robić innego w zasadzie, to tylko słuchać ptaków i szumu rzeki. Zaraz się zabieramy za kolejne. No i sprawdzamy nadal resztę gadżetów, które tutaj posiadamy w swoim inwentarzu. No to zaczynamy gotować kolację. Zaczynamy od umycia pieczarek. Wiadomo, że lepsze na maśle, ale lepszy ryc niż nic. Damy sobie na bok, żeby one nam powoli dochodziły. I oczywiście, jak to tradycyjni mięsożercy, muszą mieć mięso. Dużo mięsa. Jak widzicie, organizacja w tak małej przestrzeni jest bardzo istotna, by wszystko mieć poukładane tak jak trzeba i w tych miejscach, czego sobie życzymy. Mamy tutaj piękny kawałek z rozbefu bez kości.
No niestety współczuję wegetarianom. Tutaj mam jeszcze taką ciekawą rzecz, mianowicie pamiętajcie zawsze o śmieciach, które magazynujemy, bo zawsze się jakieś znajdą. Tutaj sobie na szybko stworzyliśmy taką torbę przed wyjazdem. Śmieszna kwota, bo sumarycznie wyszło chyba 150 zł, 200 zł, coś takiego. Plecak ma chyba 80 litrów, dozimy nim grilla, tą płytę już od teraz będziemy. Oczywiście śmieci i pasy, możesz. Śmieci, pasy i rzeczy, które się tutaj nam pałętają i nie chcemy ich w środku samochodu. I jedziemy z takim oto kawałeczkiem sympatycznym. Troszeczkę soli. Z drugiej strony. I od razu z tym na ogień. Tłuszczyku pod to. Przewracamy, patrzcie jak się ładnie zarumieniło z jednej strony. Jest to gruby kawałek, więc go trzeba zrobić ostrożnie, żeby go nie spalić i żeby w środku zachował odpowiednią soczystość i nie został spalony. Z takich ciekawostek a propos rolety Flandera mamy tu możliwość zapalenia sobie światełka, jakie sobie tylko życzymy. Świecimy zazwyczaj pomarańczowe ze względu na to, że to jest oświetlenie, które najmniej przyciąga różne owady, albo raczej ich nie przyciąga. Ze stekiem odkładamy go na chwilkę, żeby sobie odpoczął, a za chwilkę go będziemy kroić i zobaczymy jak wyszedł w środku. A pieczarki już praktycznie nam doszły, także je wyciągamy. Jakby się ktoś zastanawiał na temat szczypcy, najbardziej polecam takie. Najdłuższe są to bodajże z firmy Handy. Nie kosztują zbyt dużo, bo około 30 zł, ale naprawdę pod kątem tego typu rozwiązań sprawdzają się idealnie. Też wiele osób się zastanawia nad nożami. No to nie są noże od Cygana, które sprzedaję Wam na mopie, ale nie są dużo droższe. To jest nóż Mora, który jest ze stali nierdzewnej. Jest turbo tani, bo kosztuje 35. Ja chyba go kupiłem, teraz kosztuje około 60 zł, ale przede wszystkim jest ostry, jest ze stali nierdzewnej. Co się wiąże z tym, że jest bardzo łatwy w utrzymaniu czystości wszystkiego tego, czego de facto potrzebujemy. Dobra, tak już pokroiliśmy jedno, to teraz zobaczmy jak wygląda mięsko. Możemy je delikatnie dopieprzyć i będzie idealna kolacja. No i teraz mamy całość porcji do jedzenia. No to mamy kolację, mamy już pojedzoną i zbieramy się do spania. Możecie zobaczyć jak tutaj mamy całość zorganizowaną. Tutaj dla pokazu jest wyjechana cała kuchenka i tak dalej. Tutaj mamy kuchenkę, tu jest szuflada, zlew, tam jest woda, a tutaj mamy spanie. Ktoś by powiedział, o klaustrofobicznie, mało miejsca i tak dalej. My się wysypiamy, także nie wiem, ja spałem w tym kilkadziesiąt razy i naprawdę nie ma tutaj najmniejszego problemu. Tutaj u góry jest jeszcze dużo miejsca, bo tam dalej jeszcze wstaje. Temperaturowo w porównaniu do namiotu jest na pewno cieplej, co w niektórych momentach jest na minus, bo na przykład w lecie fajnie by było, żeby to przewiewało. Ale no mówię, to jest już kwestia całościowa. Jeżeli chodzi o organizację, no to jest klucz tak naprawdę wszystkiego. To znaczy organizacja tutaj weryfikuje, co jest tak naprawdę dla Ciebie bardziej komfortowe, tudzież jeżeli chodzi o czas. Bo
Niektórzy będą rozkładać swój namiot znacznie dłużej niż my na przykład rozłożymy swoją zabudowę łącznie ze spaniem. A może się zdarzyć tak, że ktoś znacznie szybciej rozłoży swój namiot, także wszystko zależy od organizacji i weryfikacji tego. Ja uważam, że my rozkładamy bardzo podobnie czasowo niż średnia ilość namiotów, także... Ale też często, gęsto śpimy w namiotach. My tutaj też ciekawą rzecz, mianowicie tego grilla do Flandera. Co jest w nim fajnego? No na przykład w tej chwili nam zaczął wiatr tak troszkę zawiewać do tego, żeby nam wiało pod roletę. Cały dzień był super. I ja teraz mogę go sobie przenieść bez rękawiczek. Naprawdę fajna rzecz. No niestety ogniska nie wszystkie da się przenieść. Raczej mało które się da. Jak widać jest bezpiecznie, pod spodem nie jest żadna spalona trawa. Mamy drewienko. Spaliśmy sobie bardzo smacznie, temperaturka super. Przede wszystkim zapewniały nam te kotki od Flandera. To jest odkrycie naszego sezonu. Lodówka chodziła całą noc i bez problemu dała sobie radę. Napięcie spadło od 11,8 do 11,5 V, więc praktycznie nic. I co? I zabieramy się za śniadanie. Dzisiaj, a raczej ten posiłek będziemy robić na naszej kuchni. Jaka jest w zabudowie. Od czego zaczniemy? Zaczniemy od pieczarek, od mycia tych pieczarek. Wrzucimy sobie na patelnię, potem dorzucimy do tego bekon i będziemy się z tym tematem bawić. No i zaczynamy zabawę z śniadaniem. Jak pieczarki, to i masełko. Kuchenka, jakby ktoś pytał, to jest Kadak. W żaden sposób nie jest to reklama, bo z nimi nie współpracujemy. I generalnie jeżeli chodzi o moc i o te akcesoria jest spoko. Ale jeżeli chodzi o pewne rzeczy, elementy zewnętrzne, no to już była raz na gwarancji. Ale poza tym całkiem jesteśmy zadowoleni. To lecimy z resztą. Koncept się trochę zmienił i jednak będzie jajecznica z boczkiem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jajo już wbite, boczek usmażony i jedziemy z koksem. Wiem, że niektórzy lubią wiór, niektórzy lubią mokrą. My jesteśmy z tych, co lubią mokrą. Ten proces raczej będzie powolny, żeby to zrobić dobrze. No, to mamy jajecznicę. Po tuningu całej sprawy. Także my się zabieramy za konsumpcję.